Cześć, witajcie na kanale MIR Travel Story. Czy Cefalu rzeczywiście jest jednym z najpiękniejszych miast wyspy, czy dobrze wygląda głównie na zdjęciach? Jak działają sycylijskie bramki autostradowe i ile może kosztować taki przejazd? Czy kręta droga do Castelmoli okaże się tak wymagająca, jak wygląda na mapie? I wreszcie, czy słynny teatr w Taorminie jest wart swojej ceny, czy płaci się przede wszystkim za widok? Zobaczcie sami. A jeżeli tak jak my kochacie podróże, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić dalszych inspiracji podróżniczych. A teraz gotowi? Zaczynamy! Hejka, witajcie w kolejnym vlogu. Witamy się z wami tym razem z mieszkania. Wczoraj szybciej skończyliśmy vloga, nie zdążyliśmy się nawet pożegnać, bo jakaś straszna choroba, o której wczoraj wspominałem, mnie dopadła. To była jakaś abstrakcja, po prostu brzuch mnie bolał, żołądek mnie bolał, głowa mnie bolała. Przespałem 12 godzin i trochę mi lepiej. Dlatego też nie pokazałem wam wczoraj tego, jak wygląda nasze mieszkanko, które jest w bardzo fajnym miejscu w Cefalu. Tutaj mamy naszą sypialnię, tutaj mamy też kuchnię wyposażoną. Takie podstawowe rzeczy, akurat to jest gazowa kuchenka, pierwszy raz od dawna. No i tutaj mamy jeszcze łazieneczkę. Zwracam uwagę na to, że dostaliśmy tutaj voucher na śniadanie, na które zaraz idziemy. Zwróć uwagę na miłego pana, ponieważ mamy zaparkowany samochód 500 metrów stąd, a tutaj jest tak mega stromo, zresztą zobaczycie na zewnątrz, to zaproponował, że on nas zawiezie swoim samochodem do naszego auta. A teraz idziemy powoli na śniadanie. I to jest właśnie nasza miejscówka La Casa del Gecko. Taki bloczek, a w samo Cefalu wygląda, jak widzicie, przynajmniej ten fragment dokładnie tak. Fajnie tutaj jest w tej miejscowości, bo są pootwierane sklepiki z owocami, sklepiki spożywcze. Tak od 6:37, nie? O, ale będzie fajnie nagrywanie. Akurat tam coś Rozwiert robią za nami w kostce. nie będzie zbyt przyjemne. Tych turystów, bo wczoraj jak tu przyjechaliśmy, to była masa ludzi i korki. Mega męczące jest siedzenie akurat tutaj, wtedy kiedy roboty drogowe są z boku, no ale chyba za bardzo wyjścia nie mamy. To śniadanie normalnie tutaj kosztuje 8 euro na głowę. My mieliśmy to zapewnione z noclegiem. Prawdopodobnie wynika to też z tego, że Monika ma tego geniusa, chociaż nie jesteśmy pewni, czy była tam opcja bez śniadania. Ten nocleg nas kosztował 80 euro. Za dwie osoby, za jedną noc. Spoko, jeżeli policzymy sobie, że to śniadanie kosztuje 8 euro, w tej restauracji to nie jest tak, że wy przychodzicie i jecie to śniadanie, nie? To jest jednak tak, że musicie spędzić tutaj odrobinę czasu, troszeczkę chwilę czasu na zamówienie, chwilę czasu na przygotowanie, więc to nie jest tak, że wszystko dostajecie od razu i to też czas musicie jakiś przewidzieć. Ja dostałem cały imbryk herbatki, Monika dostała cappuccino. Bardzo dobry. Mamy jogurt z owocami, zobaczymy zaraz jaki efekt smakowy tego. Śniadanie włoskie i śniadanie specjalne, Monika ma pancake'i. Spoko to wygląda, nie? Bardzo dobre. No to dobra, a ja jem w takim razie swoje rzeczy. Ten dzień zaczynamy jeszcze w Cefalu. To miasteczko wygląda, jakby ktoś wcisnął je pomiędzy morze i ogromną skałę. Zanim ruszymy dalej, chcemy zobaczyć je spokojniej i sprawdzić, czy poza głównymi pocztówkowymi kadrami naprawdę ma swój klimat. Słuchajcie, a tak przy okazji to mi się jeszcze skojarzyło jedną rzecz, bo skończył nam się tabletki przeciwbólowe, bo na tym wyjeździe jesteśmy jacyś przebodźcowani i przebólowani. 12 tabletek i z ibuprofenem 400 kosztowało nas 9,50 euro. Głowa strasznie wczoraj bolała i nie wiemy do tej pory, czy od słońca, czy z zatrucia, czy z czego, bo generalnie strasznie ciężko jest tutaj mieć taką jednorodną temperaturę. Jak teraz na wiosnę, jak jest słońce na Sycylii, to ono mega mocno świeci. Jak się jest na tym słońcu, to jest normalnie jak w lecie, w lipcu w Polsce. No jest Jak się wyjdzie do cienia, to jest zimno. Do tej pory nie wiemy, czy to było zatrucie, czy to było przegrzanie, czy to było przemęczenie. Jeszcze tego nie wiemy i pewnie się już tego nie dowiemy. Troszkę lepiej się czujemy, zobaczymy, co wyjdzie dalej. A na razie dalej zwiedzamy Cefalu. Piersi świętej Agaty. A rzeczywiście to jest taki specyficzny tutaj przysmak. Dlaczego świętej Agaty? Bo święta Agata? Z patronką Katanii. Dokładnie. Z męczennicą, której zostały wyrwane piersi. Oczywiście te słodycze pięknie wyglądają. Na pierwszy rzut oka Cefalu może wyglądać jak typowy nadmorski kurort, ale wystarczy wejść w stare uliczki, żeby szybko zmienić zdanie. Historia miasta sięga czasów Greków, a jego nazwa ma pochodzić od słowa oznaczającego głowę, nawiązującego do ogromnej skały górującej nad zabudową.
W planie mieliśmy wejście właśnie na tę skałę i zobaczenie Cefalu z góry, ale choroba z poprzedniego dnia skutecznie pokrzyżowała nam plany. Zamiast tego zostaliśmy na dole i przeszliśmy przez Stare Miasto, w którym widać było ślady Greków, Rzymian, Bizantyjczyków, Arabów i Normanów. Najbardziej podoba nam się jednak to, że blisko morza zbudowano całe centrum. Wąskie przejścia, niewielki port i domy stojące niemal nad wodą sprawiają, że nawet bez wejścia na skałę Cefalu naprawdę ma czym przyciągnąć. Przepraszam, że pani siedzi sama, mogę się dosiąść? Najgorsze jest to, że my zaczniemy jechać. Ja się głodna robię. Jeśli zależy Wam na takich autentycznych włoskich doznaniach, to z tym Cefalu bym się trochę wstrzymała, bo z jednej strony bardzo ładne miasteczko na skalę, ale z drugiej strony jest tutaj bardzo dużo turystów. Wczoraj dotarliśmy po południu i była jeszcze masa turystów. Dzisiaj wyszliśmy troszkę później, bo o 9 i już też jest masa turystów. W tym momencie o 11 już jest full i mimo tego, że są bardzo ładne też miejsca takie do posiedzenia nad morzem, do pochillowania, to nie będzie się samemu. A jesteśmy poza sezonem, bo jest kwiecień i A jak wiecie, my bardziej wolimy takie miejsca, w których nie ma zbyt wiele ludzi. Tylko pojedziemy do innego, najbardziej popularnego miejsca. tak, teraz już jedziemy tą taką bardzo popularną częścią, bo i Taormina, i Ragusa, czyli tam ta barokowa część Sycylii. No ale no chcemy to zobaczyć też, żeby mieć taki pogląd całościowy. Po takim poranku pora ruszyć dalej. Żegnamy Cefalu i kierujemy się na wschód Sycylii, gdzie czekają na nas Castelmola i Taormina. Przed nami jednak zdecydowanie najdłuższy przejazd tego dnia. Najszybsza trasa prowadzi autostradą. Widoki po drodze są naprawdę świetne. Góry, tunele i morze pojawiające się pomiędzy zakrętami, ale my bardziej niż krajobrazem przejmowaliśmy się bramkami i tym, ile ostatecznie zapłacimy. W praktyce system jest prostszy niż wygląda. Przy wjeździe pobieramy bilet, a przy zjeździe wkładamy go do automatu i płacimy za przejechany odcinek. Trzeba tylko wybrać pas oznaczony kartą albo gotówką i nie wjeżdżać w żółty telepas, jeżeli nie mamy odpowiedniego urządzenia. Brzmi łatwo, ale kiedy za nami stoją kolejne samochody, to człowiek zaczyna wątpić nawet w najprostsze instrukcje. Dobra, i co teraz? Tu się chyba tylko wciska ten przycisk, nie? Gdzie, który? O, Dostaję już. dobra. Dostaję już bilecik. Dostaliśmy bilecik i idziemy. Okazało się jednak, że autostrada to ta łatwiejsza część trasy. Po zjeździe zaczęły się tunele, zakręty i górskie drogi, na których niewiele kilometrów potrafi zająć zaskakująco dużo czasu. Drugi odcinek autostrady też ostatecznie ogarnęliśmy, więc zostało nam już tylko dotrzeć na samą górę. Euro 80? Taka miała być droga, taka. My się tak cykaliśmy, a to łącznie 3 euro było. To 3 euro to my już tyle razy straciliśmy na tym wyjeździe, na głupoty. Tak. Końcowy dojazd do Castelmoli to już mała wspinaczka samochodem. Droga jest wąska, mocno pozawijana i z każdym zakrętem prowadzi coraz wyżej nad Taorminę. Na szczęście widoki bardzo szybko wynagradzają całą koncentrację za kierownicą. Właśnie dotarliśmy do naszego noclegu. Parking tutaj 17,90 za cały dzień. Właściwie od 10 godzin już zawsze będzie tak samo. No i co? No i wchodzimy. Dobra. Walizka. Nie może się zmieścić, jak widać muszę ją poziomo. No bo to wszystko przez te gadżety na Etnę.
Pomysł też miałam zarąbisty, bo na Etnę mamy jechać stąd, a tu są takie serpentyny i jutro rano zjechać w dół i potem po tej Etnie wyjechać. Żeby się tu przespać, a potem jeszcze rano z powrotem zjechać. Bo mamy 2 noclegi tu, więc jeszcze 2 razy musimy zapłacić 17 euro za parking i nie Raz. będę tego komentować. Ja tylko powiem tak, dojechać tutaj może nie jest ciężko, ale te drogi włoskie coraz bardziej mnie denerwują, nawigacja nie do końca sobie daje radę. Ale jest tu mega ładnie. Najładniejsze miejsce widokowo, na jakim byliśmy. A propos tego parkingu, jeszcze tego tak wspomnę, że płaci się za maksymalnie 10 godzin dziennie, ale to nas w ogóle nie ratuje, no bo nawet jak wrócimy wieczorem, no to co zapłacimy? Nie 16,90, tylko 15,80, no przecież i tak 8 godzin średnio tego snu, mimo wszystko wrócisz o 22 nawet i o 10 wyjdziesz, no to już jest ponad 10 godzin, nie? No nie da rady tego oszukać. No dobra, a jak z naszym room tourem, to tego po kolei tylko. Ciekawostka jest też taka, że jest tutaj wino i jest tutaj piwo. I jest tutaj, można je sobie kupić w tej cenie. Pan na tym zarabia dość dużo, ponieważ taka Messina mała u niego kosztuje z lodówki 2,60. Taka Messina duża kosztuje w sklepie 1,90 euro. Fajnik jest na herbatę, nie ma się co przyczepić. No jaka cena? 76 euro za noc. Za noc. Tu jest 133 za dwie. Po pewnej krótkiej przerwie po jedzeniu Idziemy w kierunku Taorminy i będziemy schodzić do Taorminy ścieżką Saracenów. mają być piękne widoki. Oby tak rzeczywiście było, bo potem będziemy pod górkę musieli iść te 300 Metrów. metrów. Ta nawigacja jednak potrafi płatać figle troszeczkę w takich wąskich uliczkach. Jasno, wychodząc z centrum. Już tutaj widać. Najfajniejszy widoczek to jest to, że przed nami jest teraz najwyższa góra, a zarazem wulkan, czyli Etna. Stwierdziliśmy, że przecież jest fajnie, jak tutaj są takie te słupki co chwilę i światło będzie, tylko że zapomnieliśmy popatrzeć, że żarówek tu w sumie nie ma, no Włochy jednak mimo wszystko. Sycylia. No i już tutaj rzeczywiście widać tą Taorminę, bardzo szybki, bo to jest miasteczko obok miasteczka i tutaj nie ma jakiegoś długiego szlaku. Ten szlak Saracenów, on tak naprawdę to jest tak kilometr po tych schodach w dół, ta droga Saracenów, ale w rzeczywistości to jego się przechodzi bardzo szybciutko. My jesteśmy tak jeszcze tam 700 metrów nam jeszcze zostało prawdopodobnie do końca tej dróżki, może troszkę przesadzam, ale już widać, że tam Taormina przed nami jest. My tam prawdopodobnie pójdziemy w kierunku antycznego teatru. To w razie czego to oczywiście jest szlak, a nie flaga Polski. Ale ciekawe zobaczyć swoją flagę. Tutaj naprawdę nie jest tak łatwo, wbrew pozorom, znaleźć tą trasę. No, bo tak, jest dość dużo takich różnych dróżek. Mapy.com naprawdę się fajnie sprawdzają, ale naprawdę niektóre te dróżki są na tyle wąskie i małe. Po spokojnej Castelmoli Taormina od razu pokazuje zupełnie inną twarz Sycylii. To jedno z najsłynniejszych i najbardziej eleganckich miast wyspy, położone wysoko nad Morzem Jońskim, z Etną pojawiającą się w tle. Są tutaj kolorowe kamienice, reprezentacyjny deptak i naprawdę dużo ludzi. Jedni uznają Taorminę za obowiązkowy punkt Sycylii, a inni za miejsce zbyt turystyczne i przereklamowane. My chcemy sprawdzić, po której stronie będziemy po tej wizycie. 16 jest normalnie, a 12 euro jest, jeżeli jesteście wycieczką. Poniżej 25 roku życia jest dość duża zniżka, a poniżej 15 roku życia to w ogóle jest darmowa. 9 euro jest poniżej 25 roku. Tak, no dość dużo. Sprawdzają z dowodu, no. No. Czyli mamy tutaj antyczny teatr. I akurat w tym łuku, który jest wyburzony, widać pięknie Etnę. No jest spoko. Czy wydałbym na to jeszcze raz 16 euro? Pewnie nie. Ale jestem tu pierwszy raz, więc nie żałuję.
A ty? No, podobnie. Chciałam to zobaczyć, bo powiedzmy miałam to też na liście tych takich top rzeczy, które trzeba zobaczyć. No i biorąc pod uwagę to, że jeżeli idzie się przez miasteczko i zwiedza się uliczki, jest pełno sklepów, w których można wydać pieniądze, po prostu kupić jakiś pamiątek albo ubrań, no to może też jest alternatywą wejść do tych atrakcji. Czasem. Powiedz, że nie zawsze. Czasem. No. Jeśli chodzi o ten teatr, to jest on bardzo popularny, dlatego że mimo tego, że nie jest w idealnym stanie zachowany, to wciąż jest używany. Wciąż służy do występów i różnych Wydarzeń kulturalnych. kulturalnych. Stresuję się, przepraszam, może koleżanka powie. Teatr w Taorminie najczęściej nazywany jest greckim, ale tak naprawdę to, co widzimy dzisiaj, w dużej mierze pochodzi z przebudowy rzymskiej. Pierwsza budowla powstała jeszcze przed naszą erą, a kilka wieków później teatr zmieniono w arenę. Pod sceną znajdowały się pomieszczenia na sprzęt, a prawdopodobnie także klatki dla zwierząt wykorzystywanych podczas widowisk. Sama widownia ma aż 109 metrów średnicy. Największe wrażenie robi jednak tutaj nie rozmiar, lecz ustawienie sceny. Pomiędzy ruinami otwiera się widok na morze i Etnę, więc krajobraz staje się tutaj częścią całego spektaklu. No i wychodzimy powoli z tego teatru antycznego. No i jak wrażenia? Ogólnie spoko. Ja się nastawiałam, że będziemy mieć trochę niżej słońce, bo tam bardzo grzeje. Słuchajcie, my nie jesteśmy aż takimi wielkimi znawcami sztuki, my od razu mówimy. Moja opinia na przykład jest taka, że cena troszkę wygórowana mimo wszystko jak na taką atrakcję. Nie pamiętam, ile kosztowało Koloseum, ale rzeczywiście Koloseum w Rzymie robi dużo większe wrażenie. Tak, po arenie w Weronie miałem podobne jak tutaj. Arena chyba 11 euro kosztowała, coś. Może to teraz czas się zmienił, nie? W sensie, że ceny podrożały, więc możliwe, że już też podobnie. Ogólnie szału nie ma aż tak bardzo, ale jest spoko, jest fajnie, jest przyjemnie. Ja drugi raz pewnie bym już raz nie przyszedł, ale za pierwszym razem warto zobaczyć jak najbardziej. W sumie trzeba ci oddać, że próbujesz być rzetelny. Rafał mi trochę zarzucał, że ja bronię tych 16 euro i chyba trochę ma rację w sumie. Przemyślałam to, że to zależy jaki macie stosunek do 16 euro i do tego, ile już, nie wiem, zobaczyliście i tak dalej. Bo jak ktoś w sumie przyjeżdża do Taorminy tylko, no to coś musi zobaczyć oprócz tej uliczki z drugimi sklepami. Monika powiedziała, że powinny znajdować się tutaj gdzieś autobusy. Ja jeszcze jej nie wierzę, ale boję się trochę iść 2 km pod górkę teraz, po schodach, więc spróbujemy znaleźć autobus do miejscowości, w której mieszkamy, żeby móc dojechać do mieszkania i po prostu po ludzku odpocząć. A jeszcze jedno, czas zwiedzania to rzeczywiście praktycznie około godzinki, to znaczy około godzinki. No nam zeszło 50 minut, z tym, że siedzieliśmy sobie na górze i oglądaliśmy sobie jeszcze chwilkę widoczki. No tak, ale jak ktoś by miał przewodnika albo audio, By sobie to słuchał dokładnie na pewno godzinkę trzeba planować. planować. Jest tutaj toaleta na terenie, jest też Bieda. kawiarnia. No, także spoko. Zielona linia. 2 euro kosztuje bilecik. Zobaczymy jeszcze, jest jakaś linia prywatna, bardziej nie tylko miejska. Zobaczymy, czy rzeczywiście pojedzie, bo już jeden tak jakby niby jechał, niby nie jechał. Czekamy. Najszybciej powinien być za około 10-15 minut. Hello, tu Castelmola. No. Trzeba mieć takie stalowe nerwy troszeczkę, żeby tak mimo wszystko jednak tutaj kupować te bilety. Miał napis Castelmola na samym końcu, a powiedział, że nie, on jedzie do dołu, więc nie pojedzie tam. No i nie sprzedam biletów. Dobra, Monika ma już w tym momencie kupione bilety. Kupiła je na Interbusa, tak? 3,80. Tak, czyli po złote 90. W porównaniu do... Jest spokojnie, można zejść ścieżką Saracenów, potem wyjechać autobusem. No do 20 tutaj jeżdżą. Słuchajcie, tylko motyw jest jeszcze taki, że jak tutaj jesteście, ktoś może myśleć, że nie poradzimy sobie, nie ogarniemy tego w rzeczywistości. To jest tak, że raczej to nie jest aż tak bardzo trudne. Chociaż powiem szczerze, że ja osobiście wolałem dworce, na których było 30 autobusów i trzeba było biec pomiędzy jakimiś peronami i w różne strony jechały, niż taki, na którym stoimy teraz i jest jeden i nie wiadomo, czy on odjedzie, nie odjedzie, o co chodzi, nie? Wydaje mi się, że tu w razie czego też są te taksówki, no nie? No tak. Taksówka prawdopodobnie około 10-15 euro by kosztowała. No to tak w sumie, ale stoi ich tutaj dużo, jak widać. Słuchajcie, i mało brakuje, zapomnielibyśmy się w ogóle pożegnać, bo ja mam takie mam jakiś ból brzucha, znowu jestem zmęczony i się cieszę, że tutaj dojechaliśmy. Wstąpiliśmy jeszcze do małego mini marketu, w którym kupiliśmy bułki na całe szczęście na jutro i się udało. Może nie jakoś mega tanio, ale po prostu jeden jest.
Nie no, dobra cena była na bułki, ale tutaj w tej miejscowości Castelmola jest nie za wiele sklepów. Jeden sklepik taki mały spożywczy, ale najważniejsze rzeczy da się kupić. Strasznie jesteśmy ciekawi, jak wypadnie jutrzejszy dzień, bo jutro jedziemy w kierunku Etny. Mamy stuptuty, mamy kije, mamy raczki i chcielibyśmy mieć dobrą pogodę, piękne widoki i móc jak najwięcej samemu zobaczyć i wam tych widoków pokazać. A ja mam nadzieję, że mi trochę do jutra przejdzie. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Hej!